Partnerem odcinka jest producent kosmetyków Dermika 100% for Men, oferujących kompleksową proteinową pielęgnację dla mężczyzn. Dzień dobry Państwu. Gdzie to ja właściwie jestem? Gdzie nas tym razem rzuciło? No więc krótki konkurs i podpowiedzi. Czy to jest Paryż? Nie, chociaż architektura momentami dość podobna. Czy to jest Barcelona? No taka sama odpowiedź. Nie jest to Barcelona, choć również architektonicznie można by powiedzieć, że coś to miasto z Barcelony ma, przynajmniej w tym miejscu. No ale jeśli spojrzymy na to, co jest namalowane nad wejściem do tego lokalu, jeśli zobaczymy, że na muralu mamy Diego Maradonę oraz Messiego, to już wiecie, gdzie jestem. Jestem w Argentynie, a owa niezwykła strzelistość i pompatyczność architektury mówi, że jestem w tejże Argentyny stolicy. To jest mianowicie Buenos Aires i słynna Avenida de Mayo. Moi drodzy, to jest podwójne szczęście, bo celem tego naszego wyjazdu, taki najważniejszy, nie jest Argentyna i nie jest Buenos Aires. Marzyłem zawsze o tym, by odwiedzić Paragwaj, a przy okazji wpaść znowu do Urugwaju, gdzie mam znajomych, można nawet powiedzieć, że przyjaciół. Ale logistyka z Europy każe przylecieć do Buenos. No jakże takiej okazji nie wykorzystać? Mamy tutaj 2 dni. 2 dni, po czym przepłyniemy La Platę, znajdziemy się w Urugwaju, a potem w Paragwaju. 2 dni na Buenos. Czy to dużo, czy to mało? To jest nic, zważywszy na ogrom tego miasta. Więc pozwólcie, że w tym odcinku nie będę rozbierał miasta na czynniki pierwsze, nie będę pokazywał wielu jego dzielnic. No, postaram się opowiedzieć trochę o historii, a co najważniejsze, nieco więcej o tutejszej kuchni. A to wszystko nasycimy, to znaczy Andrzejek nasyci tymi wspaniałymi obrazkami. Barcelona, Paryż w jednym. To jest właśnie boskie Buenos Aires. Chodząc po Buenos, można by śmiało nakręcić odcinek 1 albo i więcej, mówiący o różnych wszechświatowych tuzach kultury, nauki, sztuki i ich przyzwyczajeniach gastronomicznych, pokazywać, gdzie spędzali czas, pokazywać zabytkowe lokale. Tych tutaj naprawdę nie brakuje. Wśród nich, prym wiedzie, ten właśnie lokal, Caffè Tortoni. Kawiarnia założona w roku 1858, działająca w tym samym miejscu do dzisiaj i wyglądająca w środku tak samo jak wówczas, gdy ją założono. No być może różni się rodzaj oświetlenia, bo teraz mamy prąd elektryczny, rzecz jasna, ale kto tu bywał? Mój Boże, w środku, wszystko w środku. Buenos días. To naprawdę wygląda tak, jak wyglądało to na przełomie XIX i XX wieku. No, marmurowe blaty, te cudowne krzesła, zupełnie jak u Hawełki w Wiedniu, tylko że lista zasłużonych dla światowej kultury znacznie tu dłuższa. No to wymieńmy chociaż kilka tych nazwisk. Swój stolik miał tutaj choćby Carlos Gardel, słynny śpiewak tanga. Samo brzmienie jego głosu przyprawiało omdlenia miliony kobiet na całym świecie, nie tylko świecie hiszpańskojęzycznym. Tutaj bywali, teraz wystrzelimy literacko z najgrubszego kalibru, Cortázar i Borges. Tutaj w szachy grywał
i niemal codziennie przychodził Witold Gombrowicz. To był jego ulubiony lokal kawiarniany w Buenos Aires. Tutaj w końcu bywał wiele razy Artur Rubinstein. Zresztą o Rubinsteinie w kontekście Buenos Aires będzie jeszcze dzisiaj mowa. No i co pili? Tego oczywiście nie wiemy, ale możemy domniemywać, że pili coś, co przeczy powszechnemu mniemaniu o hiszpańskich kulinarnych wpływach w Argentynie. Mianowicie, jeśli chodzi o aperitivo, to najważniejszy tutaj jest fernet. Fernet branca, czyli coś arcywłoskiego. Gorzki, ziołowy likier poprawiający trawienie. Tutaj pija się go najczęściej z kolą. To jest w ogóle narodowy aperitif. No ale ja wolę fernet con soda. No i właśnie takowy mam. Moi drodzy, to można zwiedzać obrazów na ścianach, portretów bywalców znanych bez liku. Einstein też tu był. Był tutaj niemal cały crème de la crème elity intelektualnej całego świata, bo ci ludzie przyjeżdżali do Argentyny, a wizyta w Buenos bez wizyty w Cafe Tortoni była niejako nieważna. Więc my teraz, co prawda nie jako elita intelektualna świata, ale jako turyści odkreślamy, stawiamy krzyżyk i mogę powiedzieć, w Cafe Tortoni byłem, fernet con soda piłem i świetnie się bawiłem. Jeśli miałbym wskazać jakieś tylko jedno miejsce w Buenos, które wizualnie i architektonicznie jest symbolem tegoż, to wskazałbym z pewnością ten oto plac. Plaza de Mayo, czyli Plac Majowy. To jest samo jądro historycznego Buenos Aires, ale do przełomu XIX i XX wieku wyglądało to zupełnie inaczej. To było po prostu kolonialne hiszpańskie miasto z taką typową architekturą, którą w innych częściach Ameryki Południowej, w starych miastach możemy podziwiać. Ale Argentyna była wtedy jednym z najbogatszych państw świata i postanowiono owo centrum przebudować. I uczyniono to właśnie w takim stylu, że dzisiaj ten fragment Buenos, nie mówię tylko o tym placu, ale w ogóle o całej okolicy, kojarzy nam się z Barceloną czy też z Paryżem. To jest miejsce ważne dla historii tego kraju również. To na przykład tutaj protestują matki majowe i babcie majowe. O co chodzi? Argentyną rządziła junta wojskowa w latach 1976-1983. No i były dziesiątki tysięcy ofiar. Ludzi zrzucano z helikopterów do oceanu. I właśnie owe matki majowe domagają się, by ujawniono, co się stało z ich dziećmi, które zginęły, zniknęły. Ślad po nich zaginął. A babcie majowe to inna historia, choć również tragiczna i mieszcząca się w tej samej otoczce rządów junty. Otóż, kiedy aresztowano ludzi, a ci mieli małe dzieci, to te dzieci im odbierano, do innych rodzin trafiały, zmieniano im nazwiska i często rodzice czy też dziadkowie nie wiedzą, gdzie żyją ich dzieci czy też wnuki. No i te protesty tutaj w dalszym ciągu się odbywają. To jest rana, która jeszcze się nie zasklepiła. Ale poza wszystkim tym, o czym przed chwilą mówiłem, poza tymi smutnymi historiami, jest to piękne miejsce, no i dumne. Tak dumne, jak dumna jest Ameryka Południowa. No spójrzcie, gdzież na świecie tak wspaniale powiewają na wietrze flagi. Caballero, bandera, por favor, powiedział nam jeden oficer w Urugwaju, gdy reżyser chciał dotknąć owej flagi, znaczy urugwajskiej, bardzo podobnie, by ją poprawić. Nie wolno. Bandera to jest, czyli flaga, to jest tutaj
świętość. A teraz idziemy tam kawałek dalej. Na co kole dumnie konia dosiada generał Manuel Belgrano. To jeden z bohaterów wojny o niepodległość, twórca argentyńskiej flagi. Zresztą w czasie wojny o Malwiny, Falklandy, zatopienie przez Brytyjczyków krążownika generał Belgrano było największą klęską hunty. Rok później hunta się zwinęła. Ważne jest też to, co mamy pod pomnikiem. To jest upamiętnienie ofiar epidemii COVID. Nieoficjalne, zrobione przez ludzi, ale jest. My w Polsce żadnego upamiętnienia tejże epidemii nie mamy. Niektórzy wręcz podważają jej istnienie, a owa epidemia przyniosła naszemu krajowi największe biologiczne straty od czasów II wojny światowej, ale urzędowy optymizm kazał nam o tym szybciutko zapomnieć, nie było sprawy. Żałobę trzeba przeżyć. Jeśli jest ofiara, to w naszej kulturze musi być żałoba, zaduma i refleksja. Tego nie było. Tutaj nieoficjalnie jest. I wracamy właśnie tutaj. Wracamy do Argentyny. Co to jest ten budynek za mną, obok pomnika? To jest Casa Rosada, czyli pałac prezydencki. Obecny prezydent tutaj nie mieszka, ale wszyscy poprzedni mieszkali. Niezwykle ważny jest ów balkon. To właśnie z tego balkonu do tłumów na placu przemawiali różni prezydenci, a również ich małżonki, no choćby Evita Perón stąd przemawiała. Ja sam pamiętam, a byłem wtedy chyba w 3. klasie podstawówki, jak oglądałem dziennik telewizyjny i wówczas to Perón wrócił z wygnania z Hiszpanii, objął władzę krótko, bo mniej więcej rok później zmarł, ale właśnie z tego balkonu mówił, a tutaj wszędzie wiwatowały tłumy. Dlaczegoż to najważniejsze miejsca w mieście, czyli plac centralny i główna aleja, nazywają się Majowe? Chodzi mianowicie o historię. W roku 1808 Napoleon najechał Hiszpanię. Nie witali go tam kwiatami, tak jak w Polsce. Curro Jiménez, doskonały serial o oporze Hiszpanów przeciwko francuskim najeźdźcom. Ale miało to wpływ na kolonie. Tutaj w wicekrólestwie La Platy, bo tak się ów kolonialny hiszpański twór nazywał, ludność postanowiła zrzucić zależność od metropolii. I w roku 1810 w maju, najpierw 22, zebrali się mieszkańcy Buenos Aires i powiedzieli: panie Cisneros, a to był wicekról z ramienia kolonii, adios, do widzenia, a 25 powołali pierwszy rząd. To był początek dzisiejszej Argentyny. To był początek procesu, który sprawił, że powstały państwa Argentyna, Urugwaj i Paragwaj. Oto wnętrze tutejszej katedry. Choć ołtarz nosi wyraźne cechy barokowe, to całość trudno przypisać jakiemuś konkretnemu stylowi. Świątynię zaczęto wznosić w drugiej połowie XVI wieku, a skończono na początku wieku XIX. To właśnie stąd wyruszył kardynał Bergoglio na konklawę i już tu jako kardynał nie wrócił, został papieżem Franciszkiem. Tam mamy miejsce niezwykle ważne dla historii Argentyny i tej części Ameryki Południowej. Otóż mamy tam grób, mauzoleum poświęcone człowiekowi nazwisku José de San Martín. Dla tej części kontynentu był on tak samo ważny jak Simón Bolívar dla drugiej części. Chodziło o zrzucenie hiszpańskiego jarzma. Więc mamy mauzoleum, mamy mnóstwo zwiedzających i mamy straż w historycznych, wojskowych, argentyńskich mundurach. Oddaliliśmy się nieco od placu, ale dosłownie 100 metrów, po to, by zwilżyć usta. I usiedliśmy w kawiarni o nazwie London City. Miejsce założone w latach 50. XX wieku.
I co? I ja zaglądam do menu, a tam poza spisem potraw i napojów mamy zdjęcie tego oto dżentelmena, czyli pan Cortázar we własnej osobie. I jak wynika z tej notatki, właśnie tutaj przesiadywał i właśnie tutaj częściowo pisał swój pierwszy debiutancki zbiór opowiadań Los Premios. To się ukazało w Polsce pod tytułem Wielkie Wygrane. Słynną Grę w klasy napisał już na emigracji w Paryżu. Był przeciwnikiem peronizmu. Tutaj po prostu zwilżenie ust, sztuka i literatura to jest bardzo często jedno. A propos tego zwilżenia, no dobra, miejscowe piwo, ale zobaczcie, co do tego w cenie. Takie oto kanapeczki, chleb bez skórki, tak jak we Włoszech. To są maleńkie kanapeczki w stylu włoskim, oliwki, chipsy, orzeszki. Połykamy, nawilżamy się, idziemy dalej. A Grę w klasy czytałem chyba 40 lat temu. Mówiłem na początku, że nie jesteśmy w stanie w jednym odcinku pokazać wielu miejsc w tym ogromnym mieście. No ale też nie chodzi o to, by być tylko przy Placu Majowym i jego najbliższych okolicach. Czym tutaj podróżować? No metrem. To jest historyczna sprawa. Rok 1913. Najstarsze metro w całej Ameryce Południowej. Starsze nawet niż to w dawnej metropolii w Madrycie. Wielkie miasto, my mamy do przejechania niedużo, ale nigdy nie byłem w tutejszym metrze. To zawsze wzbogaca naszą wiedzę o mieście. Metro jest tanie, bilety są dotowane. Jedyne co wiem to to, że A. Mam wysiąść na stacji Tribunales, B. Jest to całkiem przyjemne metro. Przy Fernecie wspominałem o włoskich kulinarnych wpływach. No oczywiście jądro tutejszej kultury, język, to są związki z dawną metropolią, z Hiszpanią, ale jeśli mówimy o kulinariach, w XIX i w pierwszej połowie XX wieku zaczęło przyjeżdżać tutaj mnóstwo emigrantów z Włoch. I szacuje się, że dzisiaj więcej mieszkańców Argentyny ma korzenie włoskie niż hiszpańskie. A co Włosi przywożą zawsze ze sobą? Swoją kuchnię. No ale jesteśmy w Ameryce Południowej, więc te rzeczy arcyklasyczne zostają na miejscu przekształcone, a w zasadzie zostały. Pizza w Buenos Aires jest niezwykle ważna. Jest ważna do tego stopnia, że ten lokal Guerin działa od roku 1932 i pieca ani razu nie wygasili. To jest czynne do późnej nocy. Jesteśmy przy ulicy pełnej teatrów i restauracji. I właśnie tutaj przychodzi się na pizzę i je się ją najczęściej na stojąco. Ale ta pizza, moi drodzy, nie ma wiele wspólnego z włoskim, przepraszam, tłusty talerzyk pierwowzorem. To jest absolutna klasyka. Fugacetta, czyli znacznie grubsze ciasto, mnóstwo sera, miejscowej mozzarelli, która tutaj zwana jest mozzarella, i cebula. Nic więcej, nie ma sosu pomidorowego. To jest taka sama pizza, tylko jeszcze z ekstra serem, a na wierzchu coś, co nazywa się faina. To jest placek z ciecierzycy. To jest, moi drodzy, niezwykle serowe, niezwykle tłuste i akurat w tym wypadku, w tej wersji mamy delikatny ślad tutaj pomidorów, ale to, gdyby to chcieć po włosku klasyfikować, to byłaby pizza blanca, pizza bianca, czyli biała, przed pojawieniem się pomidorów. No i
Niezwykle pierwotna rzecz. Dużo cebuli, ale ilość sera nie jest tak zabójcza jak tutaj. Zobaczcie, co się tu dzieje. Ten ser aż zwisa. No i takowe połączenie, mówię teraz o tym placku z ciecierzycy, to jest dopiero historia. Ponieważ nie jesteśmy we Włoszech, więc mamy tutaj również tutejsze pierożki, empanadas, pierożki pieczone, nadziewane różnymi rzeczami. To jest nadzienie jak tusze mięsne, ale pizza jest najważniejsza. Włoch by zwariował, bo to z włoskim ciastem nie ma nic wspólnego. To jest znacznie miększe. Gdybym chciał to do czegoś porównywać, no dobra, pizza chicagowska jest jeszcze grubsza, ale ciasto jest tam również dość miękkie. Tak, po prostu coś gdzieś przywiezione na miejscową modłę zostało przekształcone. To jest, moi drodzy, tutaj świętość. Jeśli o mnie chodzi, wybieram skromność. Fugacetta w klasycznej wersji. Kącik partnerski. Partnerem odcinka jest marka Dermika. Producent kosmetyków z linii Dermika 100% for men. Sekretem dobrej kuchni jest wysoka jakość użytych składników. Identyczna zasada obowiązuje w kwestii pielęgnacji skóry. Kosmetyki linii Dermika pełne są wysokiej jakości składników aktywnych. Energetyzujący krem roll-on pod oczy z efektem chłodzącym zawiera proteiny, które wzmacniają i ujędrniają skórę. Guaranę, która redukuje oznaki zmęczenia, oraz kofeinę, która rozjaśnia cienie i wygładza drobne zmarszczki. W dodatku przynosi natychmiastowe, chłodzące ukojenie. Jestem natychmiastowo chłodząco ukojony właśnie. Produkty z linii Dermika 100% for men dostępne są w wiodących drogeriach oraz na stronie bielenda.com. Z kodem Makłowicz35 otrzymają Państwo 35% rabat na wszystkie kosmetyki z serii. Koniec kącika partnerskiego. Nawet ci, którzy nie interesują się operą i muzyką klasyczną, raczej wiedzą, czym jest mediolańska La Scala. No więc pewnie też wiedzą, że tym, czym jest La Scala dla Włoch i dla Europy, dla Buenos Aires, dla Argentyny i dla Ameryki Południowej, jest ten oto budynek, Teatro Colón. Jedna z najważniejszych scen operowych, nie tylko tutaj, w ogóle na całym świecie. Postawiono to w roku 1908, a głównym projektantem był architekt nazwiskiem Tamburini. Nic nie wiadomo, czy wykazywał predylekcję do gry na tamburynie, ale zaprojektował to naprawdę nieźle. To jest w środku wielkie, jedna z największych scen. No i kto tu występował? No wszyscy, Callas, Caruso, Pavarotti i wszystkie gwiazdy opery, ale nie tylko one, bo tu się również odbywają koncerty muzyki klasycznej. Co ciekawe, i tutaj wracam do Artura Rubinsteina. Otóż koncertował on tutaj wiele razy, ale w roku 1939 po jednym z jego koncertów podszedł do niego młody człowiek, który grał tango na bandoneonie. To taki argentyński instrument. I wręczył mu zapisy nutowe swojego koncertu. Rubinstein przyjrzał się temu i powiedział: chłopie, świetne, komponuj dalej. Skontaktował go z miejscową elitą muzyczną i ów człowiek został prawdziwą gwiazdą. Kim był ten człowiek? To był Astor Piazzolla, już nieżyjąca gwiazda bandoneonu, gwiazda tanga, ale nie tylko. Wspaniały kompozytor, wybitny
argentyński światowy artysta. On również tutaj występował. Teatro Colón. Jeśli macie więcej czasu, to ten budynek można zwiedzać. A jeszcze lepiej, choć nie jest to łatwe, kupić bilet i przyjść tutaj na operę albo koncert. Ja czasu na to nie mam, ale bardzo bym chciał. O bilety do Teatru Colón bardzo często trudno, ale tutaj bilety dostaniecie bez problemu. To jest cmentarz, Recoleta. I jeśli jest się turystą, trzeba tutaj zapłacić za wejście i dostać bilet. Ale powiadam wam, należy to zrobić. Czy podróżując odwiedzacie również cmentarze? Ja to robię bardzo często, no bo zważcie sami, jak tu powiedzieć, że się zna Paryż, jak się nie było na Père Lachaise i nie było się przy grobie Chopina albo też Morrisona. Jak tu być w Zagrzebiu i nie trafić na cmentarz Nirogoj? Jak tu być w Lwowie i nie iść na cmentarz Łyczakowski, czy w Wilnie nie iść na Rossę? Bardzo podobnie jest tutaj. Ten cmentarz jest również dlatego niezwykły, że spoczywa tu argentyńska elita, więc on jest niezwykły, jeśli chodzi o formę. Groby, trumny są ułożone w pałacach prawdziwych. Tak, to jest najważniejsza tutejsza nekropolia. A mówiąc tutejsza, nie mam na myśli tylko Buenos Aires, lecz cały ten ogromny kraj. Głównym celem turystycznych pielgrzymek jest ten oto grób. Grób rodzinny familii Duarte, ponieważ to właśnie w nim spoczywa słynna Ewa Duarte Perón, czyli żona prezydenta i dyktatora Argentyny Juana Perona. Evita, symbol nie tylko historii tego kraju, ale symbol światowej popkultury. Nie czas to i miejsce, by mówić tutaj szczegółowo o jej życiu, by mówić tutaj o peronizmie. Co jest ważne? Ważna jest jej legenda jako obrończyni ludzi biednych. Ona sama wywodziła się z nizin. No i zrobiła dużo dla nich, czasami populistycznie niezwykle, ale zrobiła w dodatku, sprawiła, że w roku 1947 jej mąż, czyli Juan Perón, przyznał prawa wyborcze kobietom w Argentynie. Niezwykła jest również jej historia po śmierci. Zmarła na raka. Perón stracił władzę. Jej ciało zostało wywiezione do Europy i pochowane początkowo we Włoszech. Powróciło do Argentyny dopiero kiedy Perón wrócił w latach 70. z wygnania w Hiszpanii, ponownie objął władzę. Wkrótce potem zmarł, ale od tego czasu Evita spoczywa właśnie tutaj. Peronizm, no, trzeba jednak w największym skrócie o tym opowiedzieć. To było połączenie związków zawodowych, armii, populizmu i były to rządy, które na długie lata w pewnym sensie zatruły tkankę społeczną Argentyny. Argentyna to wieczna huśtawka. Wzrost, bankructwo, góra, dół. Peronizm był jedną z tego przyczyn, ale Evita przeszła do kanonu popkultury. Słynna piosenka z musicalu Don't Cry for Me, Argentina. To jej prawdziwe słowa, ostatnie publiczne przemówienie, już ciężko chora powiedziała: nie płacz za mną, Argentyno, zostawiam wam to, co mam najcenniejszego. Juana Perona. Dzielnica Recoleta, niegdyś bardzo bogata, i jej najzacniejsza część, tak zwane Barrio Norte. No w zasadzie wielu tutejszym budowlom można by poświęcić osobne architektoniczne eseje. No to jest prawdziwe szaleństwo, prawdopodobnie z początków XX wieku. Ale my też idziemy do miejsca niezwykłego. Otóż w roku 1919 właśnie tutaj
otworzono teatr o nazwie Grand Splendid. Był to teatr muzyczny. Na jego deskach występował i śpiewał i czarował sam Carlos Gardel. Potem ten teatr przekształcił się w radio. Były występy i na żywo nadawano stąd muzykę, tango. Potem było kino. Pierwsze kino dźwiękowe w Buenos Aires, a zatem i w całej Argentynie. No i mniej więcej na przełomie XX i XXI wieku to miejsce stało puste. No i musimy, a w zasadzie najpierw ja, a potem i wy, no czyli razem, musimy koniecznie tam zajrzeć, bo zrobiono z tego coś nieprawdopodobnego, coś, co łączy w sobie miłość do dwóch rzeczy w tym kraju. Zapraszam do środka. Jak widzicie, zrobiono tutaj ogromną księgarnię, ale zrobiono ją tak, że zachowano pierwotny układ wnętrza. Tam, gdzie jest scena, tam, gdzie kiedyś występował Carlos Gardel, w tej chwili jest kawiarnia. Ludzie mogą tam siedzieć i pić kawę. Ja jestem w loży. W tych lożach, a mamy tutaj ich 3 poziomy, są regały z książkami. Tam, gdzie była cała teatralna maszynownia, czyli pod sceną, mamy dział z książkami dla dzieci, jak widzę. Ale zobaczcie, to wszystko pozostawiono. Jest oryginalna kopuła, jest kurtyna, są malunki, są zdobienia. To wygląda no po prostu niemal jak Teatr Słowackiego. No i to jest właśnie dowód, że można takich miejsc nie niszczyć. U nas w bardzo zasłużonym i starym kinie, które kiedyś było kinoteatrem, mówię u nas, czyli w Krakowie, mamy na przykład supermarket, a tutaj nadal funkcje kulturalne, czyli miłość do 2 rzeczy. Miłość do książek. Księgarń jest w Buenos, to widać od razu, bez liku. I miłość do tradycji. Szacunek do niej. To są filary tutejszego bytu. Skoro było coś dla ducha, to teraz coś dla ciała. Ponieważ chcę wam pokazać esencję Buenos Aires, no to musi być Paria, w zasadzie Paryża, jak się tutaj mówi. Lokal o nazwie Paryża Peña. Co to jest Paryża? Co to słowo oznacza? To oznacza, mówiąc precyzyjnie, ruszt. Chodzi o sposób pieczenia mięsa wzięto od gauczów, którzy na pampie właśnie mięso pieką. Więc Paryża to ruszt, to również określenie lokalu, gdzie podaje się mięso z rusztu. Samo pieczenie nazywa się asado, a ten, który to mięso piecze, często o statusie rzemieślnika albo też nawet artysty, to parisiero. Lokal pełen, ale ma piętro. Jest zresztą dość wcześnie jak na miejscową kolację. Idziemy na piętro, no i mam nadzieję, że będzie dla nas miejsce. No i właśnie o to chodziło. Chodziło o wspaniałe, staroświeckie miejsce, które wygląda, jakby czas się zatrzymał 80 lat temu i chodziło o taką wołowinę. No więc po kolei, szybciutki przegląd. To jest tutaj nudne. Fileto de lomo, czyli polędwica. Nie podają steków, podają albo 400 gramów, albo 800. No więc mamy 400. To jest morcilla, czyli kaszanka. To jest bife de chorizo, czyli rodzaj roast beefu. To jest entrania, fantastyczna rzecz, mianowicie steki z przepony. To jest coś, co uwielbiam. W zasadzie te 2 rzeczy, one już są w kategorii 5. ćwiartki, czyli podrobów. Riñones, czyli cynaderki, nerki, a to moziejas. Moziejas, czyli
Grasica. Jak to się robi? Grasica jest u nas coraz bardziej poważana, ale w dalszym ciągu niepoważana tak, jak być powinna. Ona jest taką błonką pokryta. Trzeba ją obrać z tej błonki. Najlepiej wsadzić do wrzątku, zdjąć błonkę, a potem wrzucić na ruszt. Zaczynam od tego i tego, gdyż dobre rigniones to jest potęga. Wszystko jest rare albo medium rare. W ogóle nie pytają się o stopień wysmażenia. Gdyby tutaj ktoś przyszedł i powiedział, proszę mi zrobić well done, to oni mi powiedzieli, proszę może pojechać sobie gdzie indziej, może do Nowego Jorku albo gdzieś tam jeszcze, na Bahamy. Tutaj robimy tak, jak robimy. I to musi być różowe. Nerki, jak się przegnie, to są twarde, a te są mięciuteńkie. Grasica rozpływa się w ustach. Chimichurri, czyli oliwa, ocet, cebula, papryka, sos do tego. No i listek figowy, jarzynowy, czyli sałata. No jest jeszcze pire ziemniaczane. Chyba nie będziemy go jedli, bo zobaczcie, co mamy. Okej. Fileto dell'uomo nie. Trochę bife de chorizo. Troszeczkę. Żebyście zobaczyli to w przekroju. Spójrzcie. Moi drodzy, to nie było marynowane. Tu nie ma żadnych przypraw. Tu jest tylko sól. I tu jest odpowiedniej jakości produkt kulinarny. Malbec w kieliszku, jest cytryna. Jedyna rzecz, o której należy pamiętać, tabletki na podagrę. Poza tym wszystko jest boskie.